Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech. Witamy w sobotni poranek w CEP-ie Globalu, czyli globalnym ekonomicznym przeglądzie minionego tygodnia, co nas zainteresowało, co myślę, że Was zainteresuje. Mamy dla Was bardzo ciekawe informacje i zapraszamy. Ale zanim zaprosimy, to chciałbym namówić do polajkowania materiału, jeżeli się spodoba, do skomentowania którejś z wiadomości, jeżeli się Wam spodobała lub bardzo nie spodobała, oraz do zasubskrybowania kanału, jeżeli oglądacie go po raz pierwszy lub oglądacie po raz któryś, ale jeszcze tego nie zrobiliście. Paweł, oddaję Ci głos, gdyż masz pierwszą fajną informację. Słuchajcie, zaczynamy od informacji tym razem z USA. Mamy różne informacje, natomiast my skoncentrujemy się na odczytach, jeżeli chodzi o inflację, bo ta w przypadku Stanów Zjednoczonych spadła w październiku do poziomu 3,2% z poziomu 3,7% we wrześniu, a więc dosyć duży spadek. W ujęciu miesięcznym inflacja w tym momencie wynosi okrągłe 0. No i mówi się, że być może pojawią się jakieś odczyty w przyszłości deflacyjne. No i tutaj analitycy zostali zaskoczeni, ponieważ spodziewali się 0,1 i 0,4 w stosunku do poprzedniego miesiąca. I to nie jest koniec dobrych informacji, jeżeli chodzi o inflację, bo spada też inflacja bazowa. W październiku wyniosła, no chciałoby się powiedzieć, że zaledwie, no ale patrząc na poprzednie miesiące, no to tak można, zaledwie 4% rok do roku i tutaj jest to odczyt poprzedni za wrzesień było 4,1, a więc tutaj widzimy również poprawę. No i jak zareagowały na to giełdy? No giełdy zareagowały na te odczyty euforią. Mieliśmy wzrosty na Nasdaqu, SP500, na europejskich giełdach, na DAX-ie i polskim WIG-u. Można powiedzieć, że na polskim WIG-u to podsyciło trwającą mini hossę, z którą mamy do czynienia. Natomiast tutaj eksperci mówią o tym, że ten cel Fed na poziomie 2% jest wciąż odległy, a obecny zarząd Fedu no, wydaje się bardzo ostrożny po błędach, które w przeszłości zostały wykonane, jeżeli chodzi o tą organizację. Dlatego nie należałoby oczekiwać szybkiej zmiany postawy Fedu i jakichś obniżek tych stóp procentowych, dopóki nie zobaczymy 2 z przodu. No ja akurat też jestem tego zdania, że tak prawdopodobnie się zachowają, a więc w grudniu żadnej obniżki nie będzie, żadnej oczywiście podwyżki też nie będzie, a więc stopy zostaną utrzymane na tym poziomie, który mamy, co nie do końca jest, już widzimy, troszeczkę zaczyna szkodzić, tak wysokie stopy procentowe zaczynają szkodzić amerykańskiej gospodarce. No niemniej, jeżeli obstawialibyśmy pierwszą obniżkę, a Fed zapowiedział aż 4 obniżki na przyszły rok, to w tym momencie co zrobił Fed? No jest taki promyczek nadziei, ponieważ Fed przesunął datę pierwszej obniżki z lipca na czerwiec. Natomiast wydaje mi się, że nawet w przypadku Fedu będzie to szybciej, bo te następne odczyty powinny być już deflacyjne i Fed będzie musiał zareagować, bo pamiętajmy, że w przyszłym roku mamy wybory i tutaj brak działania Fedu przy bardzo dużych naciskach mógłby być również odczytany jako próba wpłynięcia na gospodarkę, co jeżeli za szybko zareagowałby w tym roku, no to byłoby może odbierane odwrotnie, ale jeżeli będzie się ociągał z tymi obniżkami i będzie faktycznie czekał na przykład do połowy roku, no to zostanie to źle odebrane przez rynki i źle zostanie odebrane przez obecną
administrację Bidena. A więc tutaj zobaczymy, jak to będzie. Do tej pory działania Fed były spóźnione. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku. W Europie sytuacja, słuchajcie, jest troszeczkę inna, ponieważ EBC spodziewa się wzrostu inflacji pomimo spadków. I to jest pewne zaskoczenie dla części obserwatorów, natomiast no nie dla wszystkich. Zobaczymy, jak ceny surowców będą się układać, bo one bardzo silnie wpływają na inflację i nawet jeżeli EBC będzie się upierał, że bazowa inflacja będzie wysoka, no to przy spadku surowców no może się okazać, że zostanie wręcz zmuszony do obniżki stóp procentowych. Na ten moment wszystko wskazuje, że będzie chciał dosyć długo utrzymać te stopy procentowe na podwyższonym poziomie. Nie spodziewałbym się tu podwyżek stóp procentowych, natomiast te obniżki pewnie nastąpią, jeżeli okazałoby się, że te surowce, szczególnie ropa naftowa, no będzie na niskich poziomach. Na niskich, co to znaczy na niskich? 60-70, tak? A jeżeli będzie powyżej 80, to są takie średnie poziomy na ten moment. I tutaj mamy taki troszeczkę rozjazd, ponieważ analitycy i szefowie banków centralnych zakładają zupełnie co innego niż obecnie inwestorzy i kapitał spekulacyjny, który zakłada trend wzrostowy, no i tak mniej więcej, jeżeli chodzi o giełdy europejskie, giełdy amerykańskie, jest to obstawiane, co nie znaczy, że tak się wydarzy. Jak to będzie, czy będziemy mieli rajd Świętego Mikołaja i hossę w 2024? No przekonamy się już wkrótce. Pojawiły mi się dwa pytania. Może udzielisz mi odpowiedzi. Pierwsze, powiedziałeś, że inflacja praktycznie tam, wiesz, stoi, co powoduje... No nie stoi, cały czas jest. W Stanach, że tam się, wiesz... Zaczyna tak. Tak, zwalniać i praktycznie... Dynamika, tak. Dynamika zeruje i to spowodowało euforię inwestorów. I tu mam do Ciebie pytanie. Chodzi o to, że ceny nie rosną, to powoduje euforię, czy to, że skoro nie rosną, to zaraz Fed powinien obniżać stopy procentowe, co jest dobre dla przemysłu? Tu chodzi o to, że zaraz będzie zielone światło, to znaczy, czy że o te ceny? jeżeli... Te ceny nie są tym wyznacznikiem, tylko one są tak jakby drogowskazem, co zrobi Fed, tak? Dobrze to rozumiem? Chodzi o bardzo prostą rzecz. Bardziej o tą drugą część, którą powiedziałeś, ale o pierwszą częściowo też. Bo jeżeli będziemy mieli sytuację, że ta inflacja będzie się zbliżać do celu wyznaczonego przez Fed, na przykład będzie odczyt za miesiąc, no i nie będziemy mieli nie 3,2, tylko 2, na przykład 7. Nie? Taki na przykład to coraz znaczny bliżej to zielone spadek. światło będzie, nie? Mamy coraz bliżej zielone światło i teraz co się dzieje, jeżeli Fed obniża te stopy procentowe? Kredyt staje się tańszy, tak? Tak, no właśnie jeżeli kredyt staje się tańszy, no to co ta firma robi? No do tej pory na przykład robiła cięcia, oszczędzała, a teraz może wziąć sobie kredyt na zakup maszyny, na zatrudnienie dodatkowych ludzi, na dodatkowe inwestycje. Jeżeli tak, no to co się dzieje? No mamy jak gdyby ten impuls gospodarczy, rozwojowy, mamy coraz więcej pieniądza na rynku. Jeżeli mamy coraz więcej pieniądza na rynku, no to co się dzieje? Tak, nie? Firmy się bogacą, część ludzi się bogaci, nie wszyscy. A jeżeli mamy też, że ceny przestaną rosnąć, no to jeżeli te ceny przestają rosnąć, no to w tym momencie wynagrodzenia na przykład rosną szybciej, no to realne twoje dochody zwiększają się czy zmniejszają się? No zwiększają się, skoro się zwiększają, no to stać się na więcej. To nie jest od razu takie, że tak nagle, z miesiąca na miesiąc, ale jeżeli to się utrzymuje przez dłuższy czas, przez kilka miesięcy czy kilka lat, no to powiedzmy twoje zarobki rosną, bo dostajesz lepszą pracę, lepsze warunki, a ceny już tak szybko nie rosną, albo nawet zaczynają spadać, nie? Czyli mamy deflację. Czyli rozumiem, inwestorzy działają troszeczkę na zasadzie, tak jakbyś poszedł... Wyprzedzić.
Tak, oglądać wyścigi Formuły 1, wcześniej padał deszcz, widać, że się przejaśnia, no to za chwilę będą wyprowadzać te samochody na tory, no to idą i już zaczynają obstawiać, który z tych samochodów będzie najszybszy, bo wiadomo, że ten wyścig się wkrótce rozpocznie. To coś na takiej zasadzie jest te sygnały, no bo Fed jak obniży, no to jest tak jak machnięcie tą flagą, one ruszają znowu w ten wyścig i inwestorzy zaczynają obstawiać, komu się Ale jeszcze powiedzie. jest jedna taka rzecz, o której po prostu trzeba pamiętać. Jeżeli masz niskie stopy procentowe, na przykład na poziomie 2% i ty jesteś emerytem i przypomnij sobie w czwartek, w co inwestowaliśmy. W obligacje. W obligacje. Zmiennoprocentowe, tak, indeksowane na przykład inflacją. No i teraz co się stanie z tymi obligacjami? No będą mniej zarobisz na nich. Mniej będą dawać, no bo jest niższa inflacja. Co banki zrobią? Na lokatach. No też Obetną, czyli będziesz miał sytuację, że masz jakieś pieniądze na tej emeryturze, jesteś bogatym tym emerytem, załóżmy, nie? Amerykańskim. No i na lokacie masz mało. Nie opłaca się, tu się nie opłaca, czyli trzeba w akcje iść. No i teraz, a nagle widzisz na rynku akcji miesiąc wzrost 10%, 15%, nie? No to co robisz? No dołączasz się do tego, mówisz, nie będę frajerem, tak? Ja tutaj zarobię, nie? Skoro przez ostatnie 3 miesiące wzrosło na przykład o 15%, to nawet jeżeli teraz wejdę, szczególnie, że wiesz, jak to z hossą, nie? To jest na zasadzie, że ci, co na początku zarabiają najwięcej, ci, co na końcu tracą lub nie zarabiają, nie? Czyli, no ale jeżeli to będzie trend wzrostowy i ta hossa nastąpi, czyli będą te obniżki, ta gospodarka będzie się poprawiać, tego nie wiesz. No ale jeżeli założysz taki scenariusz, no to jeżeli teraz się dołączysz, no to w tym momencie to jest takie napędzasz. To tak jak w przypadku spadków, jest odwrotna sytuacja, nie? Że ktoś sprzedaje, ty mówisz, Jezus, katastrofa w ogóle, COVID, trzecia wojna światowa, drabina eskalacyjna się przewróciła i tak dalej, trzeba wszystko sprzedawać, akcje, obligacje w ogóle, złoto kupować, nie? I wszyscy, mój znajomy tak mi doradzał, to ja też tak zrobię, nie? A tu teraz mamy w drugą stronę. Tak, okej. I drugie moje pytanie, bo powiedziałeś, że w Europie Europejski Bank Centralny przewiduje jednak wzrost inflacji. I czy nie ma to związku z tym, że przez ostatnie 1,5 roku mieliśmy pakiety ochronne dla ludzi na surowce, a teraz one będą powoli zdejmowane i to jednak jeszcze musimy zjeść tą żabę? Czy to chodzi o to? Też tak, dobrze. Tak, bo tam jak gdyby jest kwestia bazy. Bo Amerykanie nie mają tego problemu, bo są producentami surowców, więc oni w tym wyścigu startują po prostu z lepszej pozycji, a Europa jeszcze ma tą żabę w garku, którą musi najpierw przełknąć, dopiero ruszy dalej. No to okej. No, w dużej mierze tak. To jest tam właśnie kwestia efektu bazy, tych różnego rodzaju pakietów ochronnych. Dobra, no to chyba... Zobaczymy, wiesz, w Europie na przykład do tej pory też, znaczy ja nie do końca się zgadzam z tym, co mówi EBC, ale zobaczymy, wiesz, bo do tej pory EBC też tak postrzega, że byliśmy bardzo silnie uzależnieni od rosyjskich surowców. A w sumie teraz musi zupełnie inaczej to postrzegać, poukładać. A niestety akurat ten bank ma to do siebie, że chyba statystycznie mówi tylko prawdę. To znaczy co jakiś czas coś mu się uda trafić. To trochę przypomina z tym, jak będę mówił za moment o ropie naftowej, gdzie wszyscy analitycy i te duże instytucje się myliły. No ale statystycznie wiesz, no jeżeli będziesz mówił rośnie, spada, no to tak na 10, no coś w końcu trafisz, nie? No chyba, że masz wyjątkowego pecha. No chyba, że masz wyjątkowego pecha. Ostatnio banki centralne mają wyjątkowego pecha. Źle odczytały sytuację w COVID-zie, źle odczytały sytuację po COVID-zie. I wojenną też źle odczytały.
źle odczytały i teraz wiesz, no trochę to tak wygląda. Wcześniej się pomyliliśmy, to teraz zróbmy wszystko, żeby się nie pomylić i znowu się mylimy. Bo wiesz, bo się koncentrowaliśmy, żeby się nie pomylić i żeby nie popełnić tego samego błędu, to popełniamy w drugą stronę to wahadło. Drodzy pracownicy Europejskiego Banku Centralnego, ja naprawdę nie jestem drogi. Jakby co i widzicie, Paweł podaje dane, a ja potrafię je dosyć dobrze zdiagnozować, więc zapraszam do współpracy. A ja przechodzę do następnej informacji. Słuchajcie, Białoruś bierze udział w porwaniu tysięcy dzieci z Ukrainy. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę ponad 2400 dzieci w wieku od 6 do 17 lat zostało przewiezionych do 13 placówek na terenie Białorusi. I tak wynika z badań Uniwersytetu Yale. Prokurator generalny Ukrainy prowadzi dochodzenie w sprawie rzekomej roli Białorusi w przymusowym przeniesieniu ponad 19 000 zidentyfikowanych dzieci z terytoriów okupowanych przez Rosję. Ustalenia Laboratorium Badań Humanitarnych w Yale, finansowanego przez Departament Stanu USA, są najszerszym jak dotąd zbadaniem roli Białorusi w rosyjskim programie relokacji ukraińskich dzieci. Raport podkreśla, że transport dzieci przez granicę bez zgody rodziców lub opiekunów jest zabroniony przez międzynarodowe prawo humanitarne. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w marcu nakaz aresztowania Putina i komisarza do spraw dzieci Marii Lwowej-Bełowej w związku z zarzutami zbrodni wojennej dotyczącej nielegalnej deportacji dzieci z Ukrainy. No i teraz widocznie chyba trzeba będzie takie też listy gończe wydawać za kimś na Białorusi. Oskarżenia obejmują 5 czynów, które mogą stanowić przestępstwo z zamiarem ludobójstwa lub przymusowe wyprowadzanie dzieci ze swojej grupy społecznej, etnicznej. Tu chyba nie dopisali. Od czasu inwazji Rosji w Ukrainę ponad 2400 dzieci w wieku od 16 do 17 lat jest na terenie Białorusi i to są już potwierdzone przez Yale przypadki. No i myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Myślisz, że co? Baćka też dostanie wyrok za ludobójstwo i zbrodnie wojenne? Bo to w ten sposób jest chyba, podpisuje się, nie? Czy powie, zostałem zmuszony? Coś, jakoś mam dziwne odczucie, że się w jakiś sposób wyślizga. Wyślizga? Jako taki śliski. Tak. Że on nie wiedział, że te dzieci tu biegały po prostu. Tak, skąd on ma wiedzieć, czyje bez to jego dzieci? wiedzy. Nie, na pewno coś wymyśli. Do tej pory tyle lat się utrzymywał i ślizgał. Myślę, że ty też się ale nie było wcześniej informacji o Białorusi, nie? Więc tu jest nowy wątek w tej całej historii. W zeszłym roku był temat poruszany. Wiesz, to widać o tej Białorusi, że ciągle na przykład też w Stanach Zjednoczonych oni zapominają o tej Białorusi, nakładając te sankcje. I zawsze gdzieś tam Białoruś to tam, nie? Wiesz, teraz będzie trudno troszeczkę to ukryć, bo to wypłynęło. Jeżeli to już wypłynęło, no to kurczę, to jest już powód, żeby coś tam dowalić, jakąś sankcyjkę, myślę. No i Haga też się upomni o to, bo jeżeli tam nawet Putina pociągnęli, to ja nie widzę innego wyjścia, żeby jakichś włodarzy białoruskich nie oskarżyć, jeżeli już jest udokumentowane ponad 2000 przypadków, a 19 000 jest wciąż w fazie takiej procesowej czy śledczej. Wiesz co, na Białoruś, że tak powiem, najgorzej zadziałałby, jeżeli by zostały zamknięte granice, głównie z Polską i z sąsiadami. A takie szanse się trochę pojawiają przez ten atak hybrydowy na Finlandię Rosjan. Tak. To może się okazać, że to będzie początek jakiegoś domina. Ale to też może być świetna wiadomość dla Polski, bo stwierdzą, kurde, Polacy mieli oczywiście to samo. Tutaj polscy przewoźnicy i ci, co handlują cały czas ze wschodem, nie będą szczęśliwi. Nie. Natomiast bo o ile w przypadku Rosji tam zamknięcie, powiedzmy, tego handlu z Rosją
to wpłynie oczywiście, ale to nie będzie jakiś game changer. To w przypadku Białorusi jest zupełnie inaczej, tak? Odcięcie od rynków europejskich dla Białorusi byłoby katastrofą gospodarczą, bo musieliby się oprzeć, no co, tylko Rosję. Ale Rosja ma własne problemy. Rosja ma własne problemy. Że oni sobie mają jakieś takie więzi gospodarcze z Chinami, tam wiesz, masowo handlują z tymi Chinami, tam nie wiem, nie mają portów, no wiesz, no wiele jest problemów w Białorusi takich prozaicznych i wszystko trzeba by przez Rosjan załatwiać, a to przez pośrednictwa. Mnie się kojarzy troszeczkę taka sytuacja, że trzeba tym niekompletnym kurczakiem podzielić się jeszcze z białoruskim kolegą. Bo to tak, analogia tego w tym momencie jest idealna. Rosja sama ma braki, sama ma problemy, a więc tutaj Unia Europejska trochę nierozsądnie, bo no, wiesz, też pojawiają się jakieś głosy takie, że no ale jakby coś takiego wprowadzono, no to Baćka byłby zagrożony i może by został wymieniony na kogoś bardziej przyjaznego Moskwie i to będzie niekorzystne, bo lepszy taki Baćka niż to, żeby Białoruś została wchłonięta przez Rosję. Ja takiej perspektywy nie mam, tak? Uważam, że powinniśmy jako Unia Europejska akurat z Białorusią jest łatwiej, tak? No tu nie ma jakichś wielkich interesów, przemysłu, nie wiem, niemieckiego, żeby się z tą Białorusią... No ale zobacz, ale z drugiej strony, no zamykasz, no i co? I Białoruś zostaje wchłonięta. No bo co? No sama się nie utrzyma. Przyduszają Łukaszenkę, no bo jaki mają wybór Białorusini wtedy? Masowy eksodus... To byłby proces, tak? Ja wcale nie jestem akurat pewny, tak, że ogłaszamy i za 2 tygodnie, bo w tym momencie akurat Rosja nie może sobie pozwolić na zamieszanie w Białorusi, więc po prostu by nic nie zrobili. A Białoruś przeżywałaby problemy gospodarcze. Tak by to się... No tak, ale problemy gospodarcze nakierunkowane przez propagandę, że to wina Zachodu. Czyli wiesz, no... A teraz nie jest tak cokolwiek? Nie wiem, no ale wiesz, Białorusini jeżdżą, no to... W Rosji cały czas problemy gospodarcze przedstawiane są, że to jest wina Zachodu. Jak się zapytasz Rosjan, to tam wcale w to też nie wierzą, nie? No tak, no okej. Natomiast temat dzieci bulwersujący, no i nowy wątek niestety z Białorusią. Słuchajcie, przejdźmy do następnego punktu, bo dosyć ciekawy. Mamy kolejne spotkanie na szczycie państw Azji i Pacyfiku. Tym razem Chiny i Japonia. Ostatnio mieliśmy spotkanie USA-Chiny. Mamy spotkanie Chiny i Japonia. No i takie dosyć pozytywne, przynajmniej medialne informacje, że oba kraje potwierdzają strategiczne relacje. Prezydent Chin Xi i premier Japonii Fumio Kishida powiedzieli, że będą dążyć do wzajemnych korzystnych stosunków w swoim pierwszym bezpośrednich rozmowach od roku. No i tutaj omawiali chyba takie 2 rzeczy na ten moment najbardziej drażliwe, czyli zakaz importu japońskich owoców morza, no i myślę, że drobna rzecz, a która się odbiła dosyć szeroko, czyli przypadek japońskiego biznesmena zatrzymanego w Chinach. No i to były takie 2 rzeczy, które starali się załatwić. I tu bym się spodziewał jakiegoś przełomu. Tak jak wydaje mi się pozytywny był ten szczyt Xi-Biden, nie wiem czy wiesz, no ale pandy wrócą do Chin. 3 wróciły już. To były porwane? To Xi pojechał jakimś odbijać pandy? Okay. A to medialnie w Chinach, wiesz, bardzo szeroko, że 3 zostały no to jest bardzo, bardzo ładny gest, nie? Taki wiesz. Tak, nie? I 4 w przyszłym roku. Nie? I tu są całe relacje na temat, nie? Filmiki z pandami bardzo lubię. Ochrony pand i że tutaj Amerykanie zwracają chińskie pandy i chińskie pandy wracają do domu po 23 latach, co niektóre. Więc wiesz, to tak... No? Ktoś dobrze pomyślał, tak, po obu stronach, żeby z tego, bo w sumie wiesz, szczytu, no masz taką relację dla mas, nie? No bo jakbyś był Chińczykiem, tak miło zobaczyć, że
No mnie się nawet Pani miło na wracają do serduszku domu, zrobiło, że nie? panda wraca do domu. 23 lata na wygnaniu była. Co ona zrobiła, że tyle lat nie mogła wrócić do Chin? Chyba tam się urodziła, ale to już pomińmy. No, ale dosyć Ale to ciekawy. jest taka ofensywa dyplomatyczna Xi, co? Jeździ po tych krajach. I uwalnia pandy. No. Tak, nie, ale chodzi mi, że wiesz, spotyka się z tymi teraz krajami, no, które niezbyt z Rosją mają po drodze. Wiesz, no ten taki sojusz chińsko-rosyjski, który był gdzieś wieszczony, no tak średnio wyszedł. No. Ale widzisz, to spotkanie, bo jeszcze Kishida, jak jesteśmy przy tym, spotkał się z Bidenem oczywiście, gdzie były omawiane wspólne wyzwania i wspólne kwestie i też były omawiane Chiny. Spotkał się z prezydentem Korei Południowej. Było już chyba 7. spotkanie w tym roku. No oczywiście co omawiali? Koreę Północną, no i również Chiny. Jak i również odbyło się spotkanie Yoon, Kishida, Biden, czyli 3 krajów. No i tu widzimy dosyć duże zbliżenie pomiędzy Koreą Południową a Japonią. Dosyć od dawna, aż tak bliskie i dobre relacje, no to chyba dawno nie były. No i relacje tych 3 krajów, no, które można uznać, że wraz z zagrożeniem tym chińskim, no te kraje no bardzo się zbliżają. Nie? I zarówno militarnie, jak i gospodarczo, no tu widzimy na wielu polach współpracę. No i widzimy, że ten szczyt i jego przebieg jest zupełnie inny niż szczyt jeszcze jakiś czas temu, który widzieliśmy w Chinach, gdzie głównym gościem był, przypomnijmy, Putin. I tam były kraje głównie Azji Południowo-Wschodniej plus tam Pakistan, Mongolia. No tu trochę inny wydźwięk. Ale to powiem ci, ten szczyt z perspektywy, na którym gościem honorowym był Putin, bardzo teraz z perspektywy czasu kojarzy mi się z tym, co mówiliśmy ostatnio w trakcie wizyty Xi i Bidena na naszym komentarzu, że Chiny traktują Rosję tak, żeby ona wciąż myślała, że jest mocarstwem, jednocześnie, żeby ją bardziej wydolić. Dywan, tam te uściski. Tak. I tu wiesz, chodź, tak, panie pracowniku stacji benzynowej, tu jest dywan czerwony dla ciebie, zapraszamy, a jednocześnie no, wielkie biznesy i wielkie dogadywanie też idzie w drugą stronę, nie? No bo tak jak powiedziałeś, jeżeli Rosji dać do zrozumienia, że jest dla Chin tylko przystawką i stacją benzynową, no to Rosjanie mogliby się jakoś dziwnie odwinąć, a tak to tu troszeczkę ich pogłaskamy, tu kupimy od nich tanie surowce, tu przejmiemy jakiś biznes. Czego chcieć więcej? Gramy na siebie, nie? Chiny grają na siebie i dobrze im to wychodzi. I powiem ci, nie wiem, czyj to był temat. Teraz ja chyba mam czytać, tak? Tak, teraz twój punkt jest. Okej. No to następny punkt. Unia Europejska wyczyści swoje sumienie, ale obawiam się, że tylko na papierze. Znacie zapewne proces, jaki się odbywa, a jeżeli nie znacie, to wam opowiem. My jako Europa wysyłamy bardzo dużo śmieci do biednych krajów i tam tworzymy sobie wysypiska. No i tak trwa od wielu lat. My jako Polska też przyjmowaliśmy odpady z Niemiec czy Anglii, powstawały, a może wciąż powstają mafie śmieciowe, które ściągały śmieci niebezpieczne, wynajmowały na przykład jakąś halę, tam stawiały beczki z zanieczyszczeniami i znikały. Oczywiście koszty utylizacji spadały na właściciela takiej nieruchomości, a jeśli on bankrutował lub się jakoś wymigał, dalsze koszty spadały na nas, podatników, i gminy, w których te odpady wylądowały. Były też przypadki podpaleń, takich wysypisk i tak dalej, ale przejdźmy do meritum. Ustawodawcy w Unii Europejskiej i państwa członkowskie osiągnęli porozumienie w sprawie rewizji unijnych przepisów dotyczących transportu odpadów, zakazując eksportu niektórych rodzajów odpadów do krajów trzecich, które nie są w stanie ich właściwie przetworzyć. Zgodnie z porozumieniem eksport niektórych odpadów innych niż niebezpieczne będzie dozwolony wyłącznie do krajów OECD,
które wyrażą zgodę i spełnią określone kryteria przetwarzania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. Komisja Europejska w 2021 roku zaproponowała te zmiany w celu utrudnienia państwom członkowskim Unii Europejskiej wyładowywania śmieci do krajów o niższym dochodzie. Kraje Unii Europejskiej będą musiały zaprzestać wysyłania odpadów z tworzyw sztucznych do krajów niższego dochodu w ciągu 2,5 roku od wejścia w życie nowych przepisów, chyba że taki kraj będzie chciał i wykaże się, że może je przetworzyć. Ja jako, że powoli zbliżam się do 40 i widzę, jak niektóre rzeczy się robi jako typowy dupochron, mam nieodparte wrażenie, że mamy do czynienia właśnie z takim przepisem. Będzie się wymagało od odbiorcy śmieci, aby zaprezentował dokument, że wszystko jest cacy. Natomiast w tym kraju śmieci zostaną sprzedane jeszcze ze 2 razy po drodze, a koniec końców wylądują w tej samej rzece. Tym przepisem nie wypleni się korupcji, byle jakości i chęcia zbicia fortuny przez jakichś wataszków i biznesmenów, oczywiście w cudzysłowie, z krajów trzeciego świata. To będzie chyba tylko papier, który Unia Europejska pokaże i powie, no przecież u nas wszystko się zgadza. Tak jakoś niestety tu mam smutne przeczucie, choć mam nadzieję i bardzo bym chciał się pomylić akurat w tej kwestii. A ty, Paweł, co myślisz i jakie ty masz przeczucie w tej kwestii? No akurat coraz bardziej, pewnie dlatego, że ze mną dużo rozmawiasz, to zbliżasz się do moich poglądów w tej sprawie. Nie, ja bym chciał, żeby poprawi, było... Tak, tabelki się poprawią, powiedzą, nie, no w zeszłym roku odnotowaliśmy tutaj lepiej i te nawet śmieci są utylizowane, wysyłane są do krajów, które spełniają wysokie normy, a praktyka będzie taka, jak mówisz. Pamiętajmy, że no jeszcze będziesz miał specjalne komisje, specjalne biura, które będą się tym zajmować, będą to monitorować, czyli... No pojadą na wycieczkę w ładnym hotelu. Myślę, że... może to tak. Pojadą do jednej z fabryk, która będzie to przetwarzała. Ale głównie to będzie, wiesz, monitorowanie tego papieru, tak? Czyli to, co jest na papierze, czyli tych Exceli, tych prezentacji PowerPointowych i tak dalej. No niestety, no tak to wygląda, no bo taki mamy klimat w Unii Europejskiej, tak? To znaczy tu wygląda... nie chodzi o klimat w Unii Europejskiej, bardziej o klimat w tych krajach trzeciego świata. No bo wiesz, no, oni ci przygotują, bo kasę przyjmą, nie? No ale to jest właśnie przecież te kraje trzeciego świata się nie zmienią. Nie mamy na to wpływu. Nie. Możemy mieć jedynie wpływ, jak my pewne rzeczy rozwiązujemy w Unii Europejskiej. No i to jest takie zakłamywanie rzeczywistości i hipokryzja, bo próbujemy, tak, jeszcze za to kasę wziąć i wszyscy są zadowoleni, opinia publiczna jest oszukiwana i tak naprawdę jedynie te organizacje ekologiczne, i tutaj akurat stanę w ich obronie, rzadko to robię, mówią czasami prawdę jak jest, tak? Czyli wiesz, mówią, ale poczekajcie, przecież te śmieci gdzieś tam lądują. Wtedy wyjdzie ci taki, nie, patrzcie, tu są mamy kwity, rachunki tak? z francuskiego sklepu, ludzie, tu są rachunki z francuskiego, ale my mamy dokument. Nie, ja naprawdę bardzo, bardzo serdecznie życzę nam wszystkim, żeby to się udało i żeby było tak, jak w tym przepisie. Natomiast kurczę, tu aż to aż razi. Nie, no to widać, aż się prosi. Tu aż się prosi, że tak będzie, że po prostu wysyłane tylko do krajów, które będą w stanie No tak. No postawią jedną fabrykę, będą ściągać 3 razy więcej śmieci, 2/3 wylądują gdzieś tam. No niestety tak. No, smutno mi w tej ale kwestii, wyobraź sobie na przykład w Rosji, bo to tak często, albo taką wizytację, nie? Przyjeżdża ktoś do takiej fabryki, no to tak, dzwonią, słuchajcie, za 2 tygodnie przyjedziemy do was, no żeby przypadkiem, nie? No i wiesz, i masz taką fasadową, tak jak ty powiedziałeś, fabrykę, w której wszystko jest tip-top, nie? A tam z tyłu, wiesz, za tą fabryką, wiesz, nie? I do innych tam, powiedzmy... Do kopalni zsypywane, nie? Do wygaszonej kopalni sypywane. No przecież nikt tam już nie będzie kopał. No a tam nie wolno wchodzić, nie? No nie, to jest kopalnia stara, jest zabetonowane wejście, coś tam, No tak, albo tam nie wolno wchodzić. Zawsze będzie, no niestety, tak i udawanie
No bo myślę, że ci urzędnicy europejscy zdają sobie z tego doskonale sprawę, no ale przecież fajne wakacje będą mieli, rodzina ma się z czego utrzymać, dostają premie, bonusy, no i tak można żyć no do emerytury w sumie. Dobra posada. Okay. Niestety tak to wygląda praktycznie. No ale tak jak mówię, to moim zdaniem jest kwestia tej struktury i tego, jak my sobie to zorganizowaliśmy w Unii Europejskiej. Dobra, przejdźmy do następnej informacji. No dobrze, to następna informacja o ropie będzie. O ropie będzie, w niedzielę powinno być troszeczkę więcej na ten temat, natomiast no my powiemy to, co się, słuchajcie, wydarzyło. Tak jak pamiętacie, większość analityków, nawet geopolityków, nie wiem skąd oni mieli te dane, ale geopolitycy też nas straszyli, że będą wzrosty na stacjach benzynowych, że będą wzrosty, jeżeli chodzi o rynki ropy naftowej. No i mamy 4. tydzień spadków. Tak, 4 tygodnie spadków. I o ile w piątek te ceny były stabilne, no to w czwartek był chyba jeden z większych spadków, jeżeli chodzi o te 4 tygodnie, bo wszystkie gatunki spadły o 5%, łącznie z rosyjskim Uralsem. I on jeszcze będzie spadał, bo zawsze ma troszeczkę opóźnienia. No i tutaj możemy sobie poczytać, co nasi analitycy mówią z różnego rodzaju instytucji bankowych najczęściej. Ceny ropy naftowej nieznacznie spadły w tym roku, mimo że popyt przekroczył nasze optymistyczne oczekiwania. Napisali analitycy Goldman Sachs w swojej notatce. To są ci, którzy wieszczyli, że w listopadzie ropa będzie po $200, no i będzie Armageddon i tam w ogóle. Byli jeszcze z Ernst & Young, oni też wieszczyli, że będzie po $150. No na razie nie może. A to oni się licytowali się później utrzymać, między bankami. Nie może się utrzymać na poziomie 80, bo mamy mocno poniżej. I to jest niebezpieczne dla ropy naftowej. I trzeba sobie powiedzieć, że pamiętajcie, ropa naftowa poniżej $80, jeżeli chodzi o ropę arabską, no to możemy powiedzieć, tam głównie, tam jest kilka, tak, natomiast no powiedzmy ten Dubaj będzie zbliżony najbliżej cenowo do Brent, no i jeżeli widzicie, że Brent jest poniżej 80, no to w Arabii Saudyjskiej robi się nerwowo. Robi się nerwowo i zaczyna się wtedy wspominać, może jakieś cięcia, może coś trzeba zrobić. Dlaczego? Dlatego, że oni mają ustawioną, ta cena 80 jest brana do ich budżetu. Jeżeli jest poniżej, to wtedy jest wydatki się nie bilansują z dochodami. Nie bilansują się, oni oczywiście się ratują dywidendą za ramko, a więc to tam luz. Nic się nie dzieje jeszcze złego, natomiast zawsze jak będziecie mieli poniżej 80, to się będzie utrzymywać dłużej niż powiedzmy 1-2 dni, to powiedzmy za moment będziecie mieli na pewno jakąś wypowiedź i jakąś zapowiedź nawet być może cięć. Tylko pytanie, czy te cięcia cokolwiek dadzą, bo okazuje się, i o tym w niedzielę będziemy mówić, że cięcia cięciami, natomiast mieliśmy nadpodaż ze strony OPEC, czyli OPEC powiedziało, że będzie cięło, a okazało się, że w rzeczywistości to tak chyba średnio wyszło i kosztem Arabii Saudyjskiej. No tutaj mamy wzrost, który... Czyli wszyscy powiedzieli, że tak tniemy, Arabia przycięła, a wszyscy inni puścili. No trochę tak, Iran jest najtrudniej skontrolować, a więc oni chyba są takim głównym zwycięzcą. Rosja nie wiadomo, bo przecież tajne, a to co publikują, no to nikt tego nie sprawdza z zachodnich firm. No ale mamy też Irak, tak, mamy Stany Zjednoczone, które cały czas zwiększają produkcję dzięki tej rewolucji łupkowej, no ale mamy nowych graczy, tak, mamy nowych Wenezuela, graczy. Nie? Mamy też Wenezuelę, która powoli zwiększa, ale pojawiła się Syria, która do tej pory była wyłączona przez wojnę. Mamy też, o ile dobrze pamiętam, otwarcie w Nigerii też tak, tego. Mówiliśmy o tej Nigerii, tak? I rafinerię, nie? Rafinerię w Nigerii. Nigerii rafinerii,
zrenować. Tak, to też ona będzie przecież potrzebowała z Angolii od siebie tej ropy, a skoro tak, no to będzie mogła dostarczać paliwa, a skoro tak, to z innych kierunków trzeba będzie mniej sprowadzać, bo będzie tańsza nigeryjska ropa i paliwa, no to też dużo zmienia, prawda? Tak. Mamy też odczyty, jeżeli chodzi o paliwa i jeżeli chodzi o rezerwy amerykańskie i one są bardzo, bardzo wysokie. Natomiast oczywiście spójrzmy tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, no to jest jeszcze jedna rzecz. Chiny i Indie, nie? Właśnie chciałem powiedzieć, że Indie pod korek mają ropy. No Indie nie ma tego, bo wiesz, oni chcieli w Q4 miało być taki pik i takie duże odbicie jak w Q4. No i mamy połowę listopada i jak na razie to odbicie słabiutkie. Tak, a ropy mają bardzo duże zapasy, więc nie potrzebują. A ropy mają, no i Chiny. Nie, ja powiedziałem o Chinach. Powiedziałeś o Indiach. Chiny. Powiedziałeś Indie. Sprawdzisz sobie jako odsłuchajcie ludzie, czy Chiny, czy Indie powiedziałem. Dobra. Dobrze. Oba kraje troszeczkę miały więcej spożywać tej ropy naftowej, a mamy już takie, bo wszyscy mówili, że spada popyt, patrzyliśmy dane i okazuje się, że ten popyt nie spadał, ale w piątek JP Morgan Research po raz pierwszy podał, że globalny wskaźnik popytu na ropę wykazał spadek w pierwszej połowie listopada, no i to jest taki już widoczny, 200 000 baryłek, mniej niż miesiąc temu, czyli mamy 101,6. Zobaczymy. OPEC cały czas zakłada wzrosty. Gdzie? Jak Europa stoi, Azja stoi, Rosja leży, tylko USA ma się dobrze, a sami sobie robią. Zużycie rośnie, jeżeli porównujemy rok do roku, ale no właśnie, ono nie rośnie chyba tak szybko, jakby tutaj analitycy się spodziewali i spodziewał się OPEC. OPEC tutaj jest bardziej optymistyczny, no co jak gdyby jest na dwoje babka wróżyła, no bo jak oni będą mówili, że jest większy popyt, no to przecież bez sensu jest ciąć to, nie? Schizofrenia taka decyzyjna. Jest optymistycznie, więc przytniemy. Nie? Bo żebyśmy, nie. A więc skoro ma być większe zużycie, to nie powinniśmy ciąć, tylko wykorzystać tą sytuację i dostarczać tą ropę, bo i tak te ceny będą wysokie. A i tak się ktoś może wepchnąć, jak Iran, czy oczywiście słyszymy takie głupoty ze strony Arabii Saudyjskiej, że na przykład za niskie ceny to spekulanci są winni, bo przecież nie ma powodów żadnych na świecie, żeby te ceny były niskie. No ale to zawsze, jeżeli nam się rzeczywistość nie zgadza z wyobrażeniami, no to takie rzeczy słyszymy. Natomiast bardzo ciekawą sytuację mamy na rynku kontraktowym, bo po raz pierwszy, no i to analitycy Goldman Sachs zauważyli, to w ogóle sukces, bo oni zauważyli, że kontrakty przesunęły się w kierunku contango, czyli trendu takiego rynkowego, kiedy cena kontraktów terminowych jest wyższa i to sporo od ceny spotowej. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy sytuację odwrotną i to rozmawialiśmy, pamiętam, z Łukaszem Skibą, tłumaczyliśmy, czym jest backwardation, a teraz mamy forwardation, no i o tym będziemy już sobie w weekend mówić, jak to się odbije, co to jest arbitraż, jak to się może skończyć, no bo bardzo, bardzo ciekawie tutaj jest, bardzo powiem ciekawie. No i tutaj są takie obawy, bo dla wszystkich staje się prawie jasne, że bilans ropy naftowej na pozostałą część roku nie jest tak napięty, jak początkowo oczekiwano. Tak oczekiwano, że będzie za mało tej ropy, że mamy za dużo w tym momencie popyt, za małą podaż. Okazało się, że ta podaż się zwiększyła, a popyt są oznaki, że zaczyna maleć. Ja mam do ciebie jedno ważne pytanie, które mi się zrodziło. Skoro jest... jeszcze jest Rosja. Jest Rosja, o czym zapominają ci analitycy, jakby w ogóle tej Rosji tam nie było. To jest moje pytanie właśnie.
skoro mamy za dużo ropy i wszyscy się muszą wstrzymywać. Nie mamy za dużo ropy. No w tym momencie... Grozi nam. Grozi nam. Dobra, okay. Grozi, że będziemy mieli nadwyżkę w Q1. Takie są zapowiedzi. I teraz Goldman Sachs mówi, że nadwyżka chyba będzie. Jeszcze kiedy mówili 200, właśnie... a teraz już nadwyżka. To tak wiesz. No i właśnie jak wahadełko. Mamy za dużo ropy teoretycznie, bo przecież wszyscy się wstrzymują. Są już, wiesz, obniżone limity wydobyć. Bo nie wrócili do tego. Nie wrócili do tego, jest obniżone. No, tak. Każdy produkuje tam na pół gwizdka czy 3/4 gwizdka. No ale wiesz, nieskończoność nie można obniżać, bo skończy się tak, że będą Stany Zjednoczone produkować kilku krajów. No właśnie, to bez sensu właśnie o tym mówię. Bo przestaniesz mieć z tego profity, nie? Ty obniżasz, a Amerykanie zarabiają. I słuchaj mnie teraz. No i jest taka Rosja, która dużo tego produkuje, a nikt za bardzo jej nie lubi. Widocznie, ewidentnie swoim sojusznikom, którzy są w OPEC, no bo wiesz, może się próbować dogadywać z Iranem, próbowała z Arabią Saudyjską i tak dalej, ale oni są producentami ropy. Jakby tak tą Rosję tak delikatnie wyeliminować z rynku, wiesz, poprzez przestrzeganie sankcji, poprzez nieułatwianie jej, żeby się dusiła tą własną ropą, to przecież wszystkie te kraje z OPEC-u na tym by skorzystały długofalowo. To bardzo niebezpieczne dla tych krajów. Tak? Dlaczego? Aha, bo jak wyeliminujesz jednego, to zawsze możesz kogoś wyeliminować. To jak porządki w rodzinie mafijnej. Okej, dobra. Nagle zmienia się, wiesz, miałeś kartel i kartel OPEC Plus dyktował i teraz poświęcamy jednego, no to i nadal tworzysz ten kartel, tak jak w rodzinie mafijnej. Nie? No właśnie to odstrzelisz jednego. Okej. I potem jaką masz atmosferę na następnych tych spotkaniach? Patrzysz, kto następny. Bo znowu jest za dużo. Znowu za dużo, nie? No i teraz wiesz, tych krzesełek, nie? Okej. I ten, kto tam jest najsłabszy, ma najsłabszą pozycję lub jest najmniejszy, lub ma na pięku z kimś tam. Ale słuchaj, Paweł, bardzo niebezpieczne. Nie oglądałeś żadnego filmu z mafiozami? Prędzej czy później tak to się kończy. Następują wewnętrzne czystki. No może to jest ten czas. Nie wiem. Na razie czeka nas spotkanie klimatyczne. O tym też będziemy mówili, bo tu zapowiadają się bardzo ciekawe rzeczy. O tym będziemy mówili w niedzielę rano, jeżeli wszystko się uda technicznie, z Łukaszem Skibą. Zapraszamy na to spotkanie. No i z mojej strony tyle. Myślę, że jeszcze jakiś temat masz. Nie, myślę, że kończymy i życzymy Wam miłej soboty i zapraszamy wieczorem na Jaruski. Dzisiaj Jaruski. No tak, do roboty, Paweł, do roboty. Trzeba montować. Dobrze. Trzymajcie się. Trzymajcie się, miłej soboty. Hej. Cześć.